Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowe w smaku ciasto, które uświetni Wasze specjalne okazje. Kawowo-orzechowe blaty przełożymy lekkim kawowym kremem na bazie mascarpone i ozdobimy kruszonymi orzechami. Piękne, pyszne ciasto, które zachwyci każdego. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta z kremem. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynamy od kawy. Do niewielkiego naczynia wsypuję 2 łyżki kawy rozpuszczalnej i dodaję do niej 1 łyżkę gorącej wody. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego połączenia i odstawiam do wystudzenia na czas przygotowania pozostałych składników ciasta. Kolejne na liście przygotowań są składniki suche. Do 200 g mąki pszennej, u mnie typu 500, dodaję 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Składniki krótko łączę ze sobą za pomocą rózgi tylko do równego rozprowadzenia proszku w mące i na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przekładam 200 g miękkiego masła i dodaję do niego 200 g brązowego cukru. Zawartość naczynia ucieram za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Brązowy cukier wprowadzi do ciasta przyjemne karmelowe nuty, które świetnie współgrają ze smakiem kawy. Jeśli nie macie go pod ręką, możecie użyć zwykłego białego, też się sprawdzi. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ścianę miski za pomocą silikonowej szpatułki. Warto robić to co jakiś czas. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Kiedy masło i cukier są już utarte, zaczynam dodawać do nich 3 jajka. Robię to pojedynczo i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą składniki przed dodaniem kolejnego jajka. W ten sposób jajka i masło będą łączyć się ze sobą o wiele szybciej niż gdybym dodał wszystkie naraz. Po dodaniu trzeciego możecie mieć wrażenie, jakby masa chciała się rozdzielić. Jest to normalne, w końcu jajka to wilgoć, a wilgoć i tłuszcz nie zawsze idą ze sobą w parze. Nie ma się czym przejmować, po dodaniu mąki wszystko wróci do normy. A skoro już wspomniałem o mące, to czas dodać ją do ciasta. Robię to dokładnie tak samo jak w przypadku jajek, po 2-3 łyżki naraz. Postarajcie się zrobić to w miarę szybko, na niskich obrotach, żeby nie przemieszać ciasta. Po dodaniu całej mąki ciasto powinno stać się jednolite, gęste i zachowywać kształt nadany mu przez łopatki miksera. Na końcu dodaję do ciasta wystudzoną kawę i krótko mieszam tylko do całkowitego rozprowadzenia jej w cieście. Wtedy wyłączam i odstawiam mikser. Na tym etapie nie będzie nam już potrzebny. Do tak przygotowanego ciasta dodaję 50 g grubo posiekanych orzechów włoskich. Ciasto krótko mieszam za pomocą silikonowej szpatułki tylko do równego rozprowadzenia orzechów w cieście. Gotowe ciasto przekładam do tortownicy o średnicy 20 cm. Formę wcześniej lekko natłuściłem i wyłożyłem papierem do pieczenia. Jeśli chcecie, zamiast papieru możecie użyć bułki tartej lub mąki. Zadziałają tak samo dobrze. Rozprowadzam ciasto po całej powierzchni formy i wyrównuję jego górę za pomocą silikonowej szpatułki. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na około 40-45 minut do suchego patyczka. Każdy piekarnik piecze inaczej, dlatego warto sprawdzić ciasto po 35 minutach i w razie potrzeby dodać lub odjąć 5 minut z czasu pieczenia. Gotowe ciasto wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 10 minut do lekkiego przestudzenia. Po 10 minutach wyjmuję je na kratkę i odstawiam do całkowitego wystudzenia. 1-2 godzinki powinny wystarczyć, żeby móc dalej działać z ciastem. Kiedy ciasto wystygnie, zabieram się za prosty kawowy krem, którym przełożę całość. Do niewielkiego naczynia wsypuję 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej i dodaję do niej łyżeczkę gorącej wody. Składniki mieszam do uzyskania gładkiej, gęstej esencji, która nada kremowi delikatnego kawowego smaku. Kiedy to nastąpi, odstawiam naczynie na około 5 minut do całkowitego wystudzenia. W tym czasie zajmuję się resztą składników kremu.
Do dużej miski wlewam 300 ml zimnej 36% śmietanki. Dodaję do niej 250 g zimnego mascarpone i 50 g cukru pudru. Składniki ubijam ze sobą za pomocą miksera do uzyskania gęstego, prawie sztywnego kremu, na którym łopatki miksera pozostawiają wyraźny ślad. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do kremu wystudzoną kawę. Zawartość miski krótko łączę ze sobą już na niskich obrotach tylko do rozprowadzenia kawy w kremie. Po dodaniu kawy całość mocno zgęstnieje, dlatego ważne jest, żeby nie ubijać wcześniej kremu całkowicie na sztywno. W innym wypadku masa może się zważyć i narobicie sobie niepotrzebnych problemów. Kiedy krem jest gotowy, możemy zabierać się za składanie ciasta. Wystudzone ciasto kładę na blat i dzielę je na dwie w miarę równe połówki. Robię to za pomocą długiego noża z ząbkami, ale równie dobrze sprawdzi się struna. Góry ciasta nie odcinam, w trakcie pieczenia wyrosło całkiem równe, tylko z niewielką górką, więc nie widzę takiej potrzeby. Jeśli chcecie uzyskać bardzo równy efekt, możecie to zrobić, ale według mnie nie jest to konieczne. Dolną część ciasta przekładam na podkładkę, na której będę trzymał gotowe ciasto, a następnie układam całość na obrotowej paterze. Oczywiście nie jest ona konieczna, można poradzić sobie bez niej, ale znacząco ułatwia składanie i wyrównywanie ciasta. Na tak przygotowany spód wykładam mniej więcej 1/4 kremu z mascarpone i rozprowadzam go po całej powierzchni. Nie przejmujcie się, jeśli na bokach będziecie mieć trochę za mało albo za dużo kremu, tym zajmiemy się później. Na tak przygotowanym spodzie układam drugą połowę ciasta, wyrównuję i delikatnie dociskam, żeby krem mógł się rozprowadzić i skleić obie połowy. Ja to robię na oko, ale warto użyć do tego wysokiego rantu, jeśli macie taki pod ręką. Zawsze warto ułatwić sobie pracę. Na górę ciasta wykładam kolejną 1/4 kremu. Rozprowadzam go w taki sposób, żeby pokryć całą powierzchnię i wyrównuję. Na tym etapie krem nie musi być gładki, ma tylko pokryć ciasto i utworzyć swego rodzaju fundament do wykończenia. Następnie pokrywam kremem boki i zaklejam wszelkie wolne przestrzenie pomiędzy dwiema połówkami ciasta. Po zaklejeniu wszystkich dziur dokładam jeszcze trochę kremu i rozprowadzam go po bokach w taki sposób, żeby skleić wszystkie okruchy i stworzyć na nich cienką warstwę. Może to chwilę zająć, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Zresztą, ze zdobieniem ciasta nie ma się co spieszyć, jeśli chce się osiągnąć fajny efekt. Po pokryciu boków odstawiam ciasto do lodówki na około 15 minut, żeby krem stężał. Resztę kremu zostawiam na blacie, żeby pozostał elastyczny. Po 15 minutach wyciągam ciasto z lodówki i biorę się za ostatnie szlify. Pokrywam resztą kremu wszelkie niedoskonałości i prześwity. Od razu zaznaczę, że nie zużyłem całego kremu. Używałem go tylko tyle, ile było mi potrzebne, ale nie widzę przeciwwskazań, żebyście zużyli cały. Nadmiar kremu na bokach ściągam przy pomocy skrobaczki do ciasta, jednocześnie wygładzając nią powierzchnię. Możecie użyć do tego długiej szpatułki lub nawet tępej strony noża. Każdy sposób będzie dobry. Na końcu pozostaje mi tylko wyrównać górę ciasta. Robię to przy pomocy małej szpatułki. Cierpliwie i tak długo, aż będę zadowolony z efektu. Co prawda od pewnego momentu można tylko popsuć cały swój wysiłek, więc też nie ma co przesadzać. W końcu to ciasto domowe, ma przede wszystkim smakować, a wygląd jest tylko miłym dodatkiem. Tak przygotowane ciasto ozdabiam jeszcze 50 gramami pokruszonych orzechów włoskich. Posypuję nimi tylko górę, ale jeśli macie taką ochotę, możecie użyć ich trochę więcej i pokryć nimi też boki ciasta. To już pozostawiam wam, mi do szczęścia wystarczą orzechy na górze. Tak przygotowane ciasto można w zasadzie podawać od razu lub odstawić na godzinkę do lodówki, żeby krem trochę stężał. Ciasto jak najbardziej możecie przygotować też dzień wcześniej, wystarczy przetrzymać je pod przykryciem w lodówce, żeby krem nie wysechł i wyjąć około pół godziny przed podaniem. Jest z tym trochę roboty, ale według mnie jak najbardziej warto. Smak kawy w całym cieście jest wyraźny, ale nie przytłaczający. Do tego mamy orzechy, które przyjemnie chrupią pod zębami i przełamują strukturę ciasta, a całość jest wilgotna i rozpływa się w ustach. Bardzo fajne ciasto, które uświetni niejedną rodzinną uroczystość.
Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!